Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Kawa Najpierw. Dlaczego kawa najpierw? Dlatego, że zanim zabierzemy się do roboty, wszyscy pijemy kawę. Prałam ostatnio w pralce w 20 stopniach moje sneakersy, takie z zamszem. Generalnie nie zaleca się ich prać w pralce, ale ja zaryzykowałam, bo były już w tragicznym stanie i nic się z nimi nie stało, nic się nie odkleiło, zamsz jest dalej mięciutki, taki jaki był, także jeżeli macie takie same buty podobne, to ja prałam to w 20 stopniach, czyli zimna woda z dodatkiem płynu i do prania i octu zamiast płynu do płukania i dodałam do tego jakiś jeden stary ręcznik, żeby to miało o co się ocierać, bo generalnie w czyszczeniu butów chodzi o to, żeby ten materiał ocierał się o coś innego, a właśnie jakiś stary ręcznik albo jakieś jasne spodnie, jeżeli buty są jasne, jak najbardziej świetnie się do tego sprawdzą. Słuchajcie, przede mną 3 dni sprzątania, także zapraszam Was na taki porządkowy maraton. Zaczynam od łazienki na dole. Tutaj sprzątam tak naprawdę bardzo szybko, bo kilka dni wcześniej szorowałam i prysznic, cały brodzik, płytki, także wszystko tutaj było wyszorowane, także tylko zmieniam ręczniki, przecieram lustra i jest ok. Także tutaj więcej czasu nie potrzebuję. Generalnie tą łazienkę mamy w planie gdzieś tam trochę pozmieniać, bo parę rzeczy się popsuło, ale nic naraz, nie da rady wszystkiego naraz zrobić, także dalej czekamy. Następne korytarz, wejście i działamy dalej. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy macie w planie jakieś takie większe porządki teraz. Ja wiem, że lato coraz bliżej, wiosenne porządki za nami, ale teraz mamy pełno pyłków, deszcze nie padają, jest pełno kurzu, także na pewno trzeba myć okna i ten kurz na pewno dostaje się też do środka i najbardziej ten kurz widać właśnie, gdy świeci mocne słońce. Także dajcie znać, jak jest u Was, czy też widzicie większą ilość tego kurzu. Na pewno ja u siebie zauważam większą ilość pajęczyn, także też te pajęczyny gdzieś tam co chwilę zgarniam. Także co? Zabieramy się do roboty, róbcie sobie kawę, zrelaksujcie się albo włączcie sobie muzykę głośniej i sprzątamy razem. Dajcie znać, czy ze mną sprzątacie. Do wycierania kurzu lubię używać tej ściereczki z Willedy, która jest przeznaczona do mycia szyb bez żadnych płynów, z samą wodą. Ona ma fakturę takiej jakby gąbki, ona cudownie zbiera właśnie kurz i potem jak opłukuje się tą ściereczkę właśnie samą wodą, to wszystko genialnie z niej schodzi, więc nawet nie trzeba jej za każdym razem wrzucać do pralki, tylko wystarczy ją dokładnie wypłukać. Także polecam Wam serdecznie tą ściereczkę, nie tylko do szyb, tylko właśnie do wycierania kurzu, ewentualnie nawet do wypolerowania jakichś świeczników, takich tam rzeczy. Wejście, korytarz ogarnięte, kurze wytarte, potem jeszcze dokładnie umyję podłogę, ale teraz zabieram się za dokładne doczyszczenie listew przypodłogowych i tutaj świetnie na tych drewnianych sprawdza się magiczna gąbka. Wszystkie takie otarcia od różnych przedmiotów, które przybierają właśnie taką postać szarej kreski, wszystko właśnie jest fajnie doczyszczone właśnie magiczną gąbką. Ja ją moczę tylko delikatnie w wodzie i potem czyszczę. Ściany już też domagają się malowania, ale wiadomo, w domu jest robota zawsze i zawsze jest coś do poprawienia, do wyremontowania, bo po kilku latach już nawet ściany wymagają takiego doczyszczenia, odczyszczenia, odkurzenia takiego. Nawet jeżeli zostawimy sobie po malowaniu farbę, to ta farba może stać, myślę, że nie więcej niż pół roku, maksymalnie rok, bo nawet jeżeli ona będzie dalej trwała, jej ważność nie minie, to i tak ten kolor na ścianie potem będzie różnił się od tego świeżo pomalowanego, bo ta ściana już będzie miała inną barwę od słońca i od kurzu.
about to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. I zabieram się już powoli za salon. Będę chciała odkurzyć krzesła, sofkę, odsunąć tą sofkę i posprzątać za nią i będę musiała jeszcze umyć okna. Nie skupiam się tutaj na jakimś dokładnym sprzątaniu domu, to nie jest takie typowe deep cleaning, jak chociaż mogłoby się tak wydawać, bo i listwy, i odsuwam wszystko, ale gdybym chciała tak posprzątać, wiecie, na cacy, to na pewno zajęłabym się ścieraniem, zdejmowaniem kurzu i z sufitów, i ze ścian, i wytarłabym wszystkie lampy, ale to już będę się zajmowała tym za jakiś czas, sprzątając pokój za pokojem, bo jakbym chciała wszystko naraz zrobić, to ja bym cały tydzień mogła tak sprzątać. Także pojedynczo każdy pokój, każde pomieszczenie powoli będę sobie sprzątała już niebawem, dlatego nie wycierałam właśnie lamp, sufitów i tak dalej. Do mycia okien używam płynu do szyb i luster z Leslie, do tego zwykła ściereczka z mikrofibry, taka mokra, i potem przecieram jeszcze to tą żółtą ściereczką z Willedy i na koniec jeszcze poleruję taką też ściereczką z mikrofibry, ale to też taki inny materiał, jest taki mięciutki właśnie do polerowania okien. To be yours, and you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can
Do mycia okien najlepiej wybierać pogodę taką, gdzie nie ma za bardzo słoneczka. Tutaj słońce za bardzo przygrzało tą jedną szybę, bo centralnie na nią świeciło. I zobaczyłam potem takie delikatne smugi. Na drugi dzień musiałam to poprawić, no jak żeby inaczej. Także jeżeli będziecie myć okna, to zawsze wybierajcie taki moment, kiedy słońce nie świeci bezpośrednio na szybę, bo wtedy, kiedy ona jest ciepła, to bardzo szybko wyparowuje płyn i dlatego mogą powstawać potem smugi. Mimo potem późniejszego polerowania te smugi były, także najlepiej wybierać pochmurny dzień, jednak wiadomo, wiosna, lato nie zawsze jest taka możliwość. Znam ludzi, którzy wstają o 5 rano, żeby umyć okna. Ja do takich nie należę, ale zawsze staram się gdzieś tam te okna myć wtedy, kiedy jest ku temu sposobność. Na pewno wyleczyłam się z mycia okien na Boże Narodzenie, bo na święta zawsze myłam okna na kilka dni przed świętami i zawsze potem święta i Sylwestra miałam z antybiotykiem, także z tego się wyleczyłam. Ale uwielbiam mieć czyste okna, bo nie mam firan, więc u mnie widać każdy pyłek, każdy kurz, szczególnie latem właśnie, kiedy w ogóle robaczków jest troszeczkę więcej, więc te okna muszę myć mega często, ale lubię. Mam dużo zieleni za oknami, więc nie mam ochoty w ogóle nawet zakładać firan, szczególnie tutaj na dole. Zabieram się za odkurzanie krzeseł. Ja lubię zawsze wszystkie krzesła wysunąć na środek salonu, potem umyję podłogę pod stołem i zasuwam wszystko i mogę wtedy dalej działać z myciem podłogi w salonie i z odkurzaniem. Nie nakładam krzeseł na stół, tak jak generalnie większość ludzi robi. Te krzesła są dosyć ciężkie, a tak do góry nogami to nie wszystkie się mieszczą na ten stół, dlatego właśnie robię mycie podłogi partiami, czyli odsuwam najpierw na środek wszystkie krzesła pod spodem, pod stołem, odkurzam, myję i potem dopiero właśnie wszystko zasuwam i myję dalszą część pomieszczenia. Te krzesła, my je obijaliśmy materiałem. One kiedyś były skórzane, ale ta skóra po kilku latach była taka już wymęczona, zniszczona. Niby jeszcze się nadawała, ale potrzebowaliśmy je po prostu wizualnie poprawić. I one są mega wygodne, są ciężkie, solidne, dlatego nie chcieliśmy ich wymieniać na nowe, dlatego postanowiliśmy właśnie tylko je obić. Także jeżeli macie jakieś fajne meble, które no, są już trochę nadszarpnięte czasem, to warto zastanowić się, czy nie dać im jeszcze jednej szansy i po prostu ich trochę naprawić. Czas na kuchnię, niech Was nie zmyli tutaj pozycja słońca. W planie miałam posprzątać kuchnię właśnie po salonie dopiero, jednak w rzeczywistości sprzątałam ją rano. Także to jest magia właśnie internetu, to jest magia montażu filmu, że możecie sobie przeskakiwać tutaj spory dnia z dnia na dzień i nie wierzcie zawsze we wszystko, co widzicie w internecie, bo dzisiejsze czasy razem ze sztuczną inteligencją potrafią nam tak zaburzyć naszą rzeczywistość, że nie każdy nawet wie, że jest oszukiwany. To ja specjalnie tak trochę pogmatwałam dzisiejszy plan z tym, jak wyglądał mój prawdziwy dzień, żeby właśnie nawiązać do tej sztucznej inteligencji, bo wszystkie zdjęcia, które widzimy teraz w internecie, nie są koniecznie prawdziwe. Dzisiaj ChatGPT potrafi nam napisać artykuły na wszystko, potrafi nam zrobić zdjęcia, przerobić te zdjęcia jak tylko chce, także miejcie czujność i sprawdzajcie zawsze po 2-3 razy jakąś informację, jakąś wiadomość, bo nie zawsze może to być prawda. Ale żeby nie było, sztuczna inteligencja może być też mega pomocna, bo może nam pomóc w nauce, może nam pomóc w pisaniu jakiegoś oficjalnego pisma czy wniosku.
Dużo różnych ważnych dokumentów może nam pomóc właśnie taka na przykład zszywka. Także jeżeli potrafimy dobrze to wykorzystać, to będzie tylko lepiej dla nas, natomiast nie uciekajmy od tej naszej rzeczywistości, od tego naszego codziennego życia, bo mamy życie tylko jedno, albo inaczej żyjemy każdego dnia. Także tego się trzymajmy, a dzisiejszą technologię wykorzystujmy jak się da w dobry i mądry sposób. Meble myję normalnie płynem, mokrą ścierką, natomiast jeśli chodzi tutaj o mikrofalówkę czy piekarnik, to potem poleruję ją jeszcze właśnie taką ściereczką z mikrofibry i tą ściereczką właśnie też polerowałam okna. Bardzo fajnie się to sprawdza, tylko właśnie pod warunkiem, że szyba będzie zimna, a nie nagrzana od słońca. Kurz w kuchni tutaj nad piekarnikiem nie zbiera mi się jakoś bardzo mocno, dlatego tutaj wycieram, no nie wiem, 2 razy w miesiącu, 3 i nie ma jakiejś wielkiej masakry. Natomiast na lodówce mogłabym wycierać co drugi, trzeci dzień i kurz tam zawsze będzie. Dlatego jeżeli czyścicie lodówkę, to pamiętajcie też, żeby ją odsunąć i wszystkie te takie kratki też odkurzyć. My to robimy przynajmniej kilka razy w roku, bo strasznie się tam kurzy. Nie wiem, czy to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że to jest elektronika i to przyciąga kurz, czy po prostu u nas aż tak bardzo się kurzy. Tego nie wiem, dajcie znać, czy Wasze lodówki też tak bardzo przyciągają kurz. Chętnie się dowiem. Zazdrostek nie prałam tym razem, prałam je całkiem niedawno, dlatego teraz po prostu je zdjęłam i założyłam z powrotem. Będę chciała sobie chyba kupić jakieś nowe, bo te mają już chyba 7 lat. 7? No, aż tyle. I chyba będę chciała sobie wymienić na jakieś inne, chociaż te mi się mega podobają, ale wiecie, jak jest coś przez tyle czasu, to ma się ochotę na zmianę. Dlatego myślałam o jakichś koronkowych może. Dajcie znać, jakie zazdrostki macie Wy i czy je polecacie i ewentualnie gdzie kupiliście. Jeżeli chodzi o te moje zazdrostki i te rolety rzymskie, to szyła mi je krawcowa. Przyjechała do mnie do domu, zrobiła pomiary. Jeśli chodzi o zasłony w salonie, to był źle zrobiony pomiar i o jedna roleta w kuchni też była źle wymierzona, ale tak ponaprawiała, że jakoś powiedzmy w kuchni fajnie to wygląda, mimo poprawek, natomiast jeśli chodzi o zasłony w salonie, no to jest krzywo, ale nie miałam siły już tego od razu zmieniać i tak jest już kolejny rok, także myślę, że w pierwszej kolejności chyba jednak zastanowię się nad zasłonami w salonie i zazdrostki będą przy okazji. The only reason
I to jest właśnie ta ściereczka z Wiledy. Ona ma właśnie tą fakturę gąbki. Bardzo fajnie się nią poleruje i okna, i zbiera kurz. I świetnie nadaje się właśnie do lodówki, taka jak moja. Jeżeli chodzi o lodówki te chromowane, srebrne, to potem bardzo fajnie natrzeć taką lodówkę odrobiną oliwy. Wtedy nie odciskują się palce, nie ma śladów. Natomiast jeśli chodzi o tą moją lodówkę, to czego nie zrobisz, to ślady będą, ale właśnie ta ściereczka sprawia, że możesz przecierać tą lodówkę codziennie i nie robi to większego problemu. Odkurzam już cały dół i myję podłogę mopem parowym. Jeśli chodzi o mopa parowego, to do niego nie wolno dodawać nic oprócz wody, a jeżeli chcemy jakiś zapach w domu, który dzięki tej parze, która się wytwarza, będzie się unosił w całym domu, to wtedy na nakładkę tą mopującą dodaję kilka kropli olejku eterycznego. Ja najbardziej lubię olejek złodziei, olejek 7 ziół przeciw wirusom. Bardzo fajnie na lato dla mnie jest też fajny lemongrass, czyli taki cytrusowy. ever call back? Do you ever pick up on that phone? Stop pretending I don't know you're home. I guess not. Do you ever respond? Explain it all again, again, again. Tell me why you don't want. I tak salon prezentuje się już po sprzątaniu. Kuchnia czysta, salon czysty, jeśli chodzi o ostatni punkt, czyli pokój gamingowy, komputerowy, gdzie moje dzieciaki mają komputery, to posprzątali tam sami. Ja tam tylko jeszcze w któryś dzień umyję okno i będzie ten pokój odhaczony. Także cały parter prawie mam w jeden dzień już ogarnięty. Mam nadzieję, że to Was zmotywowało, ale przed nami dzień drugi. No dobra, ale zanim dzień drugi, to jeszcze trzeba zakończyć pierwszy dzień w myśl zasady nie idź spać, dopóki nie posprzątasz kuchni. Mimo tego, że było tutaj posprzątane jeszcze przed chwilką, to wieczorem zawsze jeszcze coś się znajdzie do posprzątania. Są to rzeczy z kolacji. Także pamiętajcie o tej zasadzie, nie idźcie spać, dopóki nie posprzątacie kuchni, bo to jest część wieczornej rutyny, która jest potem tak jakby efektem porannej rutyny. Jeżeli będziecie mieli wieczorem czystą kuchnię, to poranek rozpoczniecie z uśmiechem na twarzy. Będzie Wam przyjemnie, wszystko będzie szło jak z płatka, natomiast jeżeli będzie dużo naczyń, będzie bałagan, to nie dość, że będziecie wkurzeni, to jeszcze wszystko będzie Wam się dłużyło, bo będziecie musieli najpierw to wszystko posprzątać, a nie zawsze rano jest czas na sprzątanie. Także sprzątamy i dopiero potem idziemy
spać, nie? Together you, oh you, I keep wishing and wishing and wishing. Tell me what I'm gonna do. Tell me how I'm gonna live my life without you. Yeah, tell me why we don't make sense. Tell me what I'm gonna do. Tell me how I'm gonna live my life without you. Yeah, tell me why we don't make sense. Tell me how I'm gonna get through. I don't wanna stick in another life. Mamy nową zabawkę, także będzie co robić na wakacje, a wiadomo, już dzieciaki mają coraz luźniejsze te lekcje, także mniej się uczą, a więcej potrzebują zabawy. Jeśli chodzi o mycie okien, to używam tych płynów z Leslie. Już mówiłam o tym Wam wcześniej w poprzednich filmach. Lubię te płyny, bo kupujecie tylko raz butelki startowe i potem dokupujecie tylko refile. Tym bardziej, że w tym zestawie startowym macie kilka tych refili i one wystarczają na bardzo długo. Ja te butelki kupiłam już ponad rok temu, a jeszcze zostało mi kilka refili, więc serdecznie polecam. Nie musicie kupować za każdym razem tych butelek plastikowych z płynami, bo tutaj oszczędzacie ten plastik tak naprawdę, także nie jest to potrzebne. Mam do umycia dzisiaj jeszcze okno w siłowni, na półpiętrze i na górze, także będzie mi ten płyn potrzebny. Także teraz zabieram się za siłownię najpierw, a potem idziemy ku górze, czyli posprzątamy schody i właśnie półpiętro i zabiorę się już konkretnie za górę, także zapraszam Was na kolejną część filmu, zapraszam Was na dzień drugi. Dajcie znać, czy też planujecie sobie jakieś wcześniej większe porządki, czy po prostu korzystacie ze sprzątania wtedy, kiedy macie taką tylko i wyłącznie możliwość. Ja wiem, że nie zawsze nasz dom jest czysty wtedy, kiedy tego chcemy, wtedy, kiedy potrzebujemy, bo wyskakują nam, szczególnie rodzicom, takie różne sytuacje, gdzie zadzwonią na przykład nauczyciele ze szkoły i powiedzą, że dziecko jest chore, trzeba je zabrać, albo zadzwoni nauczyciel, że dziecko dostało się na jakiś tam konkurs, jedzie na turniej szachowy i trzeba je jutro zawieźć gdzieś do innego miasta i jest wtedy kombinowanie. Także jeżeli mamy jakieś plany, to potem niekoniecznie możemy je zrealizować. Nie chodzi tutaj tylko o sprzątanie, tylko w ogóle o całokształt. Prawda jest taka, że żeby utrzymać porządek w domu, trzeba sprzątać systematycznie i im mniej rzeczy w domu mamy, tym ten porządek jest łatwiej utrzymać. Ja na początku roku zdecydowałam, że będę codziennie wyrzucać jakąś rzecz, czyli wyrzucając dziennie jedną rzecz, wyrzucimy 365 rzeczy w ciągu całego roku. Ja nie robię tego codziennie, ale co jakiś czas wyrzucam kilkanaście nawet rzeczy, dzięki czemu mam tych rzeczy w domu mniej, tych, których faktycznie nie potrzebuję i nie używam, natomiast bywa to czasami trudne. Jestem takim typem osoby, która sobie myśli, że a może to jeszcze się przyda, więc po co potem kupować, nie? Ale to wcale tak nie jest, bo jeżeli nie używamy czegoś od roku, od dwóch, to nawet jeżeli wykorzystamy tę rzecz za 10 lat, no to przez te 10 lat ta rzecz zajmowała nam miejsce niepotrzebnie tak naprawdę, a dużo rzeczy możemy wypożyczyć albo kupić za grosze, szczególnie te rzeczy, które myślimy, że się przydadzą, a się nigdy nie przydają. Także musimy dokładnie przemyśleć kolejny zakup kolejnej rzeczy, które są piękne, bo dzisiejszy konsumpcjonizm jest z jednej strony straszny, a z drugiej strony jest bardzo dużo pięknych rzeczy i na przykład rzeczy użyteczne, które mamy, które nie wyglądają zbyt dobrze, te dzisiaj produkowane są przepiękne. Nawet zwykłe sitko kuchenne może być cudowne, piękne, ładne, ze złotą rączką i takie rzeczy gdzieś tam warto sobie czasami wymieniać, żeby mieć ten efekt luksusu, tak? To poczucie, że zasługujemy, że jest cudownie. Także sprzątamy dalej. Dalej z myślą o tym, że zasługujemy na porządek. Czy widzieliście kiedykolwiek zdjęcie jakiegoś luksusowego apartamentu, gdzie jest bałagan?
Właśnie, także idźmy tą zasadą, że zasługujemy na luksus. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Siłownia posprzątana, także teraz kierujemy się ku górze, idziemy na schody i myjemy okno i będziemy sprzątać dalej już na górze i też będziemy myć okna. Tym razem nie myję okien dachowych, bo tego pyłu jest, no jeszcze trochę jest i jeszcze trochę się zbiera, także czekam na deszcz i jak ten deszcz trochę opłucze te okna dachowe, cały dach, to dopiero wtedy będę je dokładnie szorować, bo teraz jest też za duże słońce, cały czas od rana praktycznie, całe dnie, także bardzo ciężko jest umyć okna dachowe, które są nagrzane od słońca, a nie będę tego robić w nocy, także liczę na deszcz. Keep holding on, yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's oh so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see, 'cause I can feel the energy. Co jakiś czas kwiaty wszystkie płucze oczyszczam z kurzu właśnie pod prysznicem. Bardzo lubię latem i wiosną, kiedy ten deszczyk jest już taki fajny, ciepły, wynosić wszystkie rośliny na zewnątrz. One wtedy
dostają drugie życie, tak jakby widzę, że one potem rosną jak szalone, także też polecam wyciągnąć Wasze roślinki czasami gdzieś na dwór, na balkon, czy na taras, jak macie, na ogród najlepiej, żeby te rośliny pooddychały głębiej. There's something going on inside of me. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see, 'cause I can feel the energy, energy, the energy. I can feel it, I can feel it. 'Cause I can feel the energy, energy. Do barierek i do schodów używam Zoflory. Zoflora świetnie sprawdza się w kuchni i w łazience, bo jest antybakteryjna, także tam polecam w 100%. Jeżeli chodzi właśnie o drewno, to nadaje takiego fajnego połysku, ale przede wszystkim lubię myć właśnie schody czy podłogę Zoflorą, czy z dodatkiem Zoflory, bo też jest koncentrat, który dodajemy do wody. Zapach w pomieszczeniu jest wtedy przecudowny. Zoflora jest taka bardzo intensywna i cały dom wtedy cudownie pachnie. Schody, okno umyte, teraz przechodzimy na hol, czyli takie moje domowe biuro, ale zanim to muszę zdjąć pościel w mojej sypialni, bo muszę wyprać matę, która jest na materacu. Matę kupiłam w Jysk dobre kilka miesięcy temu i serdecznie polecam, jest to mata Dream Zone, właśnie do kupienia w Jysk. Ja kupiłam ją chyba jakoś jesienią i sprawdza mi się świetnie. Na etykiecie jest informacja, że można prać ją w 90 stopniach nawet, ale ja najczęściej piorę ją w 60 stopniach co trzecią zmianę pościeli, a pościel zmieniam co tydzień. Don't judge me. To jest okleina na meble, już trochę czeka, ale wykorzystam ją jeszcze niebawem, także spokojnie, wszystko musi nabrać mocy sprawczej, także zabieram się teraz tutaj za hol. Mam tutaj firankę, kto widzi, ten niech da znać, czy zauważył, czy nie. Firanka bardzo dodała takiej lekkości temu pomieszczeniu, natomiast na tę chwilę zrezygnowałam na chwilę z firany, także znowu będzie bez firany. Będę patrzyła na piękną zieleń drzew z okna, a za jakiś czas będę chciała urządzić mój balkon. Widziałam, że Benia z kanału Uporządkowana już swój balkon zrobiła i tak dała mi trochę motywacji do tego, żebym ja w końcu też się tym zajęła. Nigdy jakoś nie korzystaliśmy z tego balkonu, ale stwierdziłam, że czas zacząć z niego korzystać na co dzień, bo tutaj po południu latem jest przecudownie, jest chłodno, jest delikatny wiatr i nawet wieczorem, już będąc w piżamie, będzie można sobie tutaj posiedzieć na jakimś krześle czy fotelu. Będę musiała coś kupić, także muszę pomyśleć. Myślałam o takim wielkim jajku, ale chyba jednak się nie sprawdzi, bo te balkony są małe, także chyba jednak wygra tutaj jakieś krzesło albo mały fotel, jakiś taki ratanowy. Także już nie mogę się doczekać, jeszcze tylko jakieś lampeczki do tego, jakieś kwiatki i będzie cudnie. Także póki co muszę zająć się dalej porządkami w domu. Say you don't wanna be with me, but you miss me as soon as it's over. Your name lighting up the screen, but you never call when you're sober. You say you don't like the games, but you play me like there's no tomorrow. You should know that I'm fed up with your lies, so don't come closer. You know you hurt me bad and now you have scars. I need some time to heal, so don't come over. Don't even bother calling, just get lost. I'm fine, I'm
to someone who could love me, but you play me like there's no tomorrow. You should know that I'm fed up with your lies, so don't come closer. You know you hurt me bad and I have scars. I need some time to heal, so don't come over. Don't even bother calling, just get lost. I'm fine on my own, so don't even bother to come back, 'cause I ain't done. I'm fine on my own. And boy, your pretty little lies are getting old. All those late nights I waited for you, they're gone 'cause we are through. All those late nights I waited for you, they're gone 'cause we are through. Your lies are getting old, but I'm getting stronger. You think that my bed's getting cold, but it's feeling warmer. Your lies are getting old, but I'm getting stronger. I'm getting stronger. 'Cause I'm fine on my own. So don't even bother to come back, 'cause I ain't done. I'm fine on my own. And boy, your pretty little lies are getting old. All those late nights I waited for you, they're gone 'cause we are through. All those late nights I waited for you, they're gone 'cause we are through. 'Cause we're through. All along, I feel like you need your space. Prisoner in your own home that ain't great. But I know that you and me are safe. We'll finally get away. Hall, czyli biuro posprzątane, tamta szafka RTV jeszcze zostanie przeniesiona, wyniesiona. Teraz przenosimy się do mojej sypialni w końcu. Mata już się wyprała, także już prawie sucha, także zaraz będziemy nakładać. Ścieram kurze z szafek nocnych. Generalnie sprzątam tutaj w miarę często, ale jeszcze gdzieś tam suszy się pranie, więc mycie podłogi zostawiam sobie na kiedy indziej. Teraz skupiam się raczej na zmianie pościeli i posegregowaniu prania. Także najpierw odkurzam materac i potem będę nakładać pościel. I ostatnia sypialnia odhaczona, także wszystko co miałam zaplanowane
zrobiłam, także na koniec zostanie jeszcze tylko posegregowanie prania, ale zanim pranie, to codzienna wieczorna rutyna, czyli nie idź spać, dopóki nie posprzątasz kuchni. Każdego dnia trzeba sprzątać kuchnię, także co by się nie działo, tych rzeczy na co dzień nie ma dużo. Jeżeli sobie zostawicie to na 2-3 dni, no to wtedy będziecie mieli więcej sprzątania. Natomiast jeżeli będziecie sprzątać naprawdę codziennie w kuchni, bo ja wiem, że wszędzie nie da się codziennie sprzątać, ale przynajmniej w kuchni to naprawdę nie będzie za dużo roboty, także trzymam za Was kciuki, żebyście mieli w kuchni zawsze porządek. Nie wiem jak jest u Was, ale zawsze wtedy, kiedy ja mam najmniej czasu i w kuchni jest największy bałagan, zawsze wtedy ktoś przyjdzie na chatę do nas. I mimo tego, że na co dzień sprzątasz, to i tak ktoś zobaczy największy bałagan. Ja jestem ciekawa, czy to tylko u mnie tak jest i czy tylko ja mam takiego pecha, czy każdy tak ma. Dajcie znać. Także kończymy dzień składaniem prania i za chwilkę dzień trzeci, a dzień trzeci to były pokoje dzieci, łazienka i antresola i sprzątaliśmy wszyscy razem, także ten dzień nie był w pełni nagrywany, także mam nadzieję, że Wy też sprzątacie razem z rodziną, bo to jest Wasza wspólna przestrzeń i chodzi o to, żeby właśnie też spędzić czas razem na takich rzeczach, które trzeba robić. Trzeba pokazywać dzieciakom, że te codzienne obowiązki to nie jest nic strasznego, że to jest codzienność, że to są normalne rzeczy i tego trzeba ich nauczyć i uczyć od samego początku. Myślę, że dziewczynkom jest o wiele łatwiej utrzymywać porządek, tak mi się wydaje, niż chłopcom. Natomiast jeśli o moich chłopaków chodzi, to chyba nie jest najgorzej. Chłopaki po sobie sprzątają, jeżeli trzeba, to posprzątają cały pokój i przede wszystkim dużo pomagają na ogrodzie, mimo tego, że gdzieś tam jeszcze nie są nie wiadomo jak dorośli, ale mają takie poczucie, że trzeba. Natomiast jeśli chodzi też o gotowanie, to razem też potrafią sporo w kuchni podziałać, szczególnie młodszy syn. Ostatnio chłopaki razem robili też na obiad naleśniki wspólnie razem, także to jest też fajny czas na to, żeby spędzić go razem. I gotowanie, i sprzątanie tak w takiej rodzinnej, ciepłej atmosferze i wtedy dzieciaki, jak dorosną, będą pamiętały to ognisko domowe, ten czas spędzony razem. Nie wiadomo, nie będziemy pamiętać wiadomo o czym rozmawialiśmy, co tam się działo, ale zapach pieczonego chleba będą pamiętały to, czy jest w domu przyjemnie. Nie mówię, że musi być porządek na błysk wszędzie, bo tak się nie da, ale będą pamiętały tą atmosferę. Także ja się staram bardzo mocno, żeby zapamiętały nasz dom jako taki, do którego będą mogły zawsze wracać. A dom to nie budynek, tylko dom to ludzie, którzy go tworzą i nawet jeżeli będziemy mieszkać gdzie indziej, to gdzieś tam chętniej będą do nas wracać, czego Wam również życzę. Dajcie znać, co będziecie robić dzisiaj na kolację. Mi czasami brakuje pomysłów już, co robić na śniadania, na kolację. Czasami to są takie powtarzane przepisy, a czasami robię coś właśnie nowego. Słuchajcie, ostatnio przeglądałam Pinteresta i zobaczyłam składanie papieru toaletowego. Postanowiłam spróbować. Powiem Wam, że to może być całkiem niezła zabawa. Przede wszystkim papier musi być cienki. Jeżeli jest za gruby, to nie będzie się zbyt dobrze kleił i zwijał. Także tu już sprawdziłam na grubszym papierze. Potem rozwarstwiłam te listki, żeby było cieńsze i wtedy faktycznie fajnie się przyklejały. Słuchajcie, ja będę się z Wami żegnać. Jeszcze zapytam, czy będziecie się bawić w takie kwiatki i kokardki. Ciekawa jestem, czy są ludzie, którzy faktycznie takie rzeczy robią na co dzień w domu. Myślę, że jeżeli jest kilka rolek na półce, to na pewno będzie to ładniej wyglądało niż takie zwykłe rolki. Ja z Wami się żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą obecność. Dajcie znać, czy taki długi filmik typu maraton sprzątania jest ok, czy jednak wolicie krótsze filmy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ja Was mocno ściskam i życzę Wam cudownego tygodnia i zbliżającego się weekendu i słoneczka Wam życzę. Pa, pa!